Witam w kolejnym moim filmie z cyklu testów radiotelefonów. Dzisiaj, jak już widać, radiotelefon Radtel RT470X. Kolejne urządzenie dostarczone tutaj dzięki uprzejmości kolegi SP8 MZA. Także mamy możliwość tutaj szybciutko przetestować tego typu sprzęcik. Radiotelefon z wyglądu dużo większy niż standardowe baofengi czy kłąszęgi najmniejsze. Jest porównywalny tutaj z młodszym, ale większym bratem baofenga UV5R, czyli UV5RH, o którym niedawno tutaj zamieściłem film. Podobne możliwości. Niestety w instrukcji obsługi nie ma nigdzie danych, przynajmniej chyba nie jestem aż tak, żebym tego nie zauważył. Nie ma danych odnośnie pasm pracy, mocy, czyli wszelkich parametrów radiotelefonu. Prawdopodobnie jest robione tutaj na różne rynki i wtedy tam to jest podane, a to jest pewnie wersja taka ogólna, wysyłana bezpośrednio przez dealerów producenta i tych danych tutaj nie ma. No więc zobaczmy, jak się to urządzenie prezentuje. No w tej chwili już jest włączone. Wyłączymy, włączymy jeszcze raz. Jak wszystkie radiotelefony ma prompt głosowy, ale już tutaj możecie usłyszeć i to jest na plus. Menu. Squelch. Dużo bardziej przyjemny jest ten, nazwijmy to, lektor. Wyświetlacz, no tu jeszcze jest folia, więc troszeczkę to gorzej widać. Wyświetlacz LCD, kolorowy, podświetlany, tak jak i w tym baofengu. Bateryjka 2600 mAh z możliwością ładowania przez USB. Tu w komplecie nie ma ładowarki dokującej, jest tylko kabelek i możemy ładować. Ładowarkę można sobie dokupić. No i standardowo dwa przyciski z boku. Tu dodatkowo jest przycisk na górze, co nie wszystkie radia mają. Latarka, radio broadcastingowe, no to już jest standard. To o tym nie będę wspominał. No a w opakowaniu podane jest, że radio ma 5 W mocy. Być może są wersje z większą mocą. Jeszcze nie sprawdzałem tutaj, jaka jest dostępność i jakie rodzaje wersji można znaleźć. No i przejrzyjmy standardowo, jak to robię z innymi urządzeniami. Zajrzyjmy do menu od pozycji 00. Oczywiście muszę się posilić instrukcją, bo czasami są jakieś inne rzeczy nietypowe. Tutaj zaczynamy. Pozycja 00 squelch, krok, to wszystko standardowo. Memory channel, czyli programowanie pamięci. Tu jest w urządzeniu 256 komórek z tego, co jest podane. Kasowanie pamięci, CTCSS odbiorczy, DCS odbiorczy, CTCS nadawczy, DCS nadawczy, Voice Free, znowu jakaś enkrypcja, nie sprawdziłem jeszcze, jak to działa. Być może to jest coś takiego, jak było w baofengu i to nie funkcjonowało, bo też o tym nie ma nic w instrukcji. Nazwa kanału, moc, duża, średnia, mała. Zobaczymy, jakie tu są poziomy tej mocy. Oszczędzanie baterii, Roger, czyli sygnał na końcu nadawania, timeout timer, Vox, szerokość kanału, szeroki, wąski, prompt głosowy, czyli to, co słyszymy tego lektora, beep, czyli to, co tutaj co chwilę słyszymy, język, busy channel lockout, czyli blokowanie zajętego kanału, żebyśmy nie nadawali, skaner, ustawienie, kiedy ma skaner resume, czyli kiedy ma wracać do skanowania, programowanie funkcji klawisza. Tu od razu w tym menu możemy programować sobie funkcje klawiszów z boku, klawisza PF2 i PF3, czyli tych bocznych, i top key, czyli górnego. Czas podświetlenia ustawmy sobie teraz maksymalny. O, 2 minuty, niech będzie minuta, jest minuta. Zostawiliśmy sobie. Offset, czyli praca przez przemienniki, kierunek offsetu, skanowanie kodów CTCSS, DCS, czyli to, co już w wielu nowych urządzeniach jest dostępne, czyli znajdowanie kodu
transmisji, jaką odbieramy, zapisywanie, wiadomość powitalna, logo, napięcie, co tu jeszcze możemy wybrać, logo albo napięcie, a ustawmy sobie napięcie, AnyName, czyli numer radiotelefonu, jeżeli będziemy wykorzystywać selektywne wywołanie. 15. O, uciekną. Menu. Lecimy dalej. Scrambler code, czyli standardowy scrambler, który większość urządzeń ma. Tutaj są dwie wersje. DTMF, kiedy ma być nadawany przed, po, czy w czasie, czy w obydwu wypadkach. DTMF Sighton, czy będą słyszane z głośnika kody DTMF. Blokowanie po jakim czasie ekranu i klawiatury, nie ekranu, przepraszam. Dodawanie do listy skanowania. Urządzenie ma listę skanowania. A troszkę nietypowa funkcja w tego typu urządzeniach, bo w innych się nie spotkałem. Ton do otwierania przemiennika. PTT-ALT, już sprawdzam. A, czas między nadaniem automatycznej transmisji DTMF. Czas wyjścia z menu, no tu widzimy, mamy krótki, nam wychodzi opóźnienie Voxa. Squelch Tone Eliminator do przemienników, opóźnienie. Wyświetlacz, czy pokazuje częstotliwość, czy nazwę dla VFO A i B. TDR, czyli Dual Watch, w tej chwili mamy włączony, że obydwa VFO są, że tak powiem, skanowane. TX, w zależności od ustawienia tutaj, naciśnięcie PTT będzie powodowało, że na tym VFO będziemy nadawali. Możemy sobie ustawić. Menu. Tutaj Squelch Tone Eliminator do pracy normalnej. Alarm, czyli to, co jak wciśniemy guzik boczny, co nam piszczy z głośnika. Tutaj nie wiem, co ta funkcja robi, bo wyglądałoby, że nam nadaje na zakończenie emisji w trybie MDC 1200, ale tego nie sprawdziłem. Częstotliwość ogona, no czyli tego tora. Scramble, czyli funkcja szyfrowania, czyli to wcześniej, co mówiłem o dwóch pozycjach, to było co innego. Zaraz do tego wrócimy. Menu. Nazwa, czyli kod tego radia. No, resetowanie wszystkiego, wersja. Wróćmy jeszcze do tego menu, co wcześniej było dwie pozycje. To nie to. S-kodę. S-kodę już sprawdzam, jeżeli to jest opisane. Jest to menu 34. DTMF Signal Codes. A, czyli jeżeli ustawimy sobie ileś DTMF-ów, to tu możemy wybrać. Czyli to nie był scrambler, tak za szybko powiedziałem. Czyli tak wygląda menu. No jest mniej więcej typowe, jak w tego typu urządzeniach. Są to bardzo podobne oprogramowania. Radio ma całkiem przyjemny tutaj odbiór, jeżeli chodzi o głośnik i jakość dźwięku. Jednak większa obudowa powoduje to, że lepiej to brzmi niż właśnie w tych malutkich radiach, co często jest bardzo nieprzyjemne. Co jest tutaj na plus, no teraz to ustawimy, może się uda, 1. a musimy przejść w tryb nie pamięci, tylko VFO. No tu jest właśnie to, co mi się jedno nie podoba. Na klawiaturze nie ma opisów, do czego służy który klawisz, tak jak w innych radiotelefonach było menu, było VFO A, B, VFO, memory i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego nie ma i tak bez przeczytania instrukcji intuicyjnie to tak nie wiem, co jest do czego. Tak samo jak nie można sobie szybciutko wejść, czy być może można, zobaczmy. Menu. No, można wejść, tak jak w innych radiach, bezpośrednio w menu, ale niestety nie wiemy, co te menu oznacza. Musimy je na pamięć znać, bo w tych starszych radiotelefonach mieliśmy napisane moc, CTCSS, prawda, inne rzeczy i wchodziliśmy tylko menu i klawisz numeryczny i byliśmy w tym menu. Tutaj niestety tego nie ma, także pod tym kątem to troszeczkę mi to się nie podoba. No i teraz próbujemy przejść do trybu VFO. 0. No to na pewno nie to. To jest zmiana. Frequency Aha, mode. no czyli robimy to klawiszem Home i strzałeczką powrotu. Przechodzimy między menu i trybem. Dobrze, ja chcę wejść tutaj na 1, 2, częstotliwość. 8, 8, 0, 0. Jak się każdy domyśla,
Jak się każdy domyśla, jest to pasmo lotnicze i tutaj to, co zauważyłem, nasłuchując przez pewien czas, Papa, witamy, descending flight level 900. zresztą sami słyszycie, że 7000, QNH 1015, slot 5 na Thomas. w przypadku urządzeń wcześniejszych, ja tego nie pokazywałem, ale znany jest problem, że te urządzenia typu Baofeng, Quansheng w oryginale bardzo źle odbierają AM. No, on jest praktycznie nieczytelny, tam niektóre słabsze sygnały można odebrać, natomiast silniejsze są całkowicie tak jakby przesterowane, zatkane. Tu w tym urządzeniu widać, jest to już poprawione. Dużo lepiej to chodzi. Nie jest to jeszcze ideał, no ale jak słychać, jest to dużo lepiej. Wejdźmy. 0, 4, 5, 0. Kevin K. Temperature. No tutaj bardzo ładnie to odbiera. 1 tree 2NH 1015 Macy. Caution bird activity. Tak, także tutaj to na plus tego radia jest właśnie poprawiony AM. W porównaniu do poprzednich wersji, czy powiedzmy innych urządzeń, tutaj chodzi to dużo lepiej. To tyle z tego krótkiego przeglądu, takich podstawowych jego funkcji i możliwości. No radio typowe, jak większość urządzeń. Teraz przejdę do części, w której będziemy standardowo, jak to robimy z niektórymi innymi urządzeniami. O, ale ma tą samą wadę, co miał chyba któryś Baofeng. Nie wiem, czy to słychać. O, odbiera, czyli słychać mój nadajnik mikrofonu bezprzewodowego. No taka ciekawostka. To troszeczkę źle świadczy o radiu, słabo ekranowane, prawdopodobnie tor MC. Więc to tyle w tej części i już przechodzimy do pomiarów radiotelefonu. No i sprzęt mamy już gotowy, radiotelefon podłączony i tak jak zawsze to powtarzałem przed pomiarami. Pomiar czułości, pomiar mocy dla wybranych częstotliwości, pomiar czułości dla 15-decybelowego Synada, aby te wszystkie pomiary były jednakowe. Nie są to pomiary zgodne z wytycznymi i o tym zawsze wspominam. Są to pomiary robione dla porównania tutaj urządzeń, które testuję. Nie sprawdzamy zgodności podawanych parametrów przez producenta, a tak jak w tym wypadku nie mamy żadnych parametrów podanych, czy one są zgodne, czy nie. Porównujemy tylko i wyłącznie tutaj różne urządzenia. Wyniki tych pomiarów zawsze są dostępne pod linkiem, który jest w opisie filmu. Także ja zaczynam tutaj pomiar odbiornika, później przejdę do nadajnika. W tle jak zwykle będzie słyszany dźwięk z radiotelefonu, który w tej chwili już się powinien pojawić. No i zaczynamy pomiary na tych wybranych częstotliwościach.
Pomiar odbiornika mamy już zrobiony, wyniki są w tabelce. No, wygląda to, można powiedzieć, przeciętnie, jak dla większości urządzeń. Widać lepszą czułość dla pasma 70 cm, troszeczkę mniejsza na 300 MB, ale to nie jest pasmo, w którym to urządzenie z założenia ma chodzić. Także ogólnie nie ma się tutaj specjalnie do czego przyczepiać. Są to normalne parametry. Teraz przechodzimy do pomiaru mocy. Teraz zrobimy dla mocy średniej dwa pomiary. Chciałem kilka poprawek w tabeli niestety jeszcze zrobić, bo wcześniej nie do końca to poprawiłem. Przechodzimy na ustawianie mocy. Średnia i 145 MB. No i widzicie tu ciekawostkę. No to jest to, czego się obawiałem. Nie jest możliwy pomiar na średniej mocy na 145 MB. Dlaczego? Urządzenie wykrywa 290, czyli wychodzi, że ten radiotelefon nadaje drugą harmoniczną mocniej niż pierwszą. No, bardzo zły objaw. Zobaczmy na 435. No tu mamy OK, 3,3 i wróćmy jeszcze do mocy małej. Przejdźmy, nie wróćmy. No, za chwilę to wszystko zobaczymy na analizatorze. 435 moc mała, bez zmian. 3,3 W, nie ma żadnej różnicy. I pewnie ta funkcja średniej mocy nie działa, zostaje to z urządzeń, które mają większą moc. No i to samo. Czyli te dwa ustawienia mocy średnia i niska są takie same, nic się nie dzieje, no ale mamy problem z radiem. Ja nie chcę mówić, co jest na częstotliwości 290 MB i w tamtych okolicach. Można mieć duże kłopoty w takim razie nadając tym radiem. No bardzo to mi się nie spodobało. Dobrze, przejdźmy teraz do pomiaru
na analizatorze widma. Zobaczmy, jak to wygląda. Także przepnę urządzenie i zobaczymy, co w tym momencie będziemy widzieli. Już mamy podpięty zestaw z analizatorem widma. No i zobaczymy, co tutaj się dzieje, bo troszeczkę mnie, nie powiem, zdziwiło to, co się pokazało w przypadku tego urządzenia. Już myślałem, że sprzęt mi się popsuł, ale nie, wszystko działa tak jak trzeba. Standardowo tutaj, jak widzicie w tabelce, i pamiętają ci, co oglądali wcześniejsze filmy, robiłem pomiar drugiej, trzeciej harmonicznej i teraz też tak zrobię, z tym, że zawsze robiłem to na dużej i pełnej mocy i to samo zrobię teraz, mimo wszystko jeszcze. Zmienimy moc na dużą i zrobimy standardowy pomiar dla częstotliwości pasmo 100, częstotliwość 290 MHz, druga harmoniczna i co nam tam wyjdzie? No spada, bo bateria się rozładowuje, tranzystorki się grzeją. 27 dBm. No, 27 dBm to już jest moc, można powiedzieć. 27 dBm to jest pół wata. No, to jak widzimy, radio nadawało na 145 MHz 2,5 wata. Druga harmoniczna ma pół wat. Aczkolwiek jedno, co musimy uwzględnić, niektórzy mogą powiedzieć, pomiar tutaj nie był selektywny, więc na 145 MHz tej mocy będzie ciuteńkę mniej, bo tam mierzymy całość wychodzącą z nadajnika. Dobrze, idźmy dalej teraz. Zmienimy częstotliwość na 435, czyli trzecia harmoniczna. No i zobaczymy, czy tu też tak źle jest. I rośnie. 2 dBm. No bardzo dużo to jest. Może się wydawać nic, ale 2 dBm to jest w sumie poniżej 2 mW, prawda? Czyli nic. No ale w przypadku urządzeń nadawczych jest to bardzo dużo. Zobaczmy, jakie będą te wartości na częstotliwościach wyższych. Tutaj zobaczymy sobie szybko. No, 36 dBm, bardzo ładnie. To jest ponad 4 W. I lecimy na 870 mega. I zobaczmy, ile jest druga harmoniczna w tym wypadku. No, to już nie mamy co narzekać. Prawie minus 25. To już jest zupełnie co innego. Widzicie różnicę? 27 plus, 25 minus. No. Minus 25 dBm to ile to jest? No to są ułamki miliwata. I jeszcze trzecia harmoniczna, czyli 1305. No, minus 37. To tutaj to już nie mamy się naprawdę do czego czepiać. No i dobrze, wróćmy teraz na analizator widma. My sobie popatrzyli, jak to wygląda. Częstotliwość 145. Moc duża. No i co widzimy? O, widzimy bardzo dużo prążków. I co ciekawe, jak zauważycie, w tej chwili tam, gdzie lata marker, to nie jest trzecia, to jest druga harmoniczna. Czyli tutaj między pierwszą a drugą harmoniczną, czyli podstawowym sygnałem, a drugą jego harmoniczną, powstaje jeszcze jakiś produkt mieszania w samym urządzeniu. No, czyli mamy jeszcze kolejne prążki. Dobrze, tutaj może ja troszkę zmniejszę zakres. Nie potrzebujemy patrzeć tutaj na aż taką duży span, żeby był. No a zróbmy do 500, żebyśmy widzieli też tą trzecią harmoniczną. Pasmo troszeczkę, możemy nawet zmniejszyć do 50 MHz. Tutaj będzie jeszcze ładniej. No i jeszcze raz to zobaczmy. O, no i widzicie, 30 kilka dBm podstawa, 20, gdzieś 7 druga harmoniczna, trzecia, no tak jak w pomiarach 27,2, no dokładnie to samo widać.
ale pomiędzy nimi mamy bardzo silne sygnały, będące ewidentnie produktami mieszania już na samym wzmacniaczu. No dobrze, ale teraz dlaczego ten pomiar na małej mocy wyszedł tak dziwnie? No zmniejszmy teraz moc. Robimy moc middle. Jesteśmy na mocy middle. No i uwaga, co nam tu pokaże. Zniknął ten pierwszy produkt mieszania i mamy pierwszą i drugą, czyli podstawę i drugą harmoniczną praktycznie na tym samym poziomie. No więc, no cóż. No te radio tutaj wyszło bardzo kiepsko. To powiem, że nie wiem, czy miałem jeszcze takie urządzenie tutaj u siebie w warsztacie, które by aż taki poziom drugiej harmonicznej miało. No jest to przerażające. I mówię, ci co chcą, niech sobie sprawdzą, czyje to jest pasmo, no i się zastanowią, nadając tym radiem na dwójce. No niestety. Przykro to stwierdzić. Fajne radyjko do różnych rzeczy, ale na pewno nie do pracy na paśmie 2 metry. Na 70 nie ma najmniejszego problemu. Natomiast w paśmie 2 metry kompletnie ono się nie nadaje. No więc to tak jest coś tym urządzeniem nie za bardzo. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz tak na szybko. Częstotliwość 145 mega. Dwadzieścia sześć dBm-ów, 290 mega, 25. No spada teraz to wszystko, bo bateryjka tu troszeczkę już mniej pokazuje, ale rośnie nawet. Praktycznie te same poziomy. Nie jest to tutaj zachęcające. No dobrze, teraz na szybko przepnę te radio, zrobię tutaj jeszcze ten jeden pomiar, chociaż ten nadajnik bardzo mnie tutaj zmartwił. Zrobimy tutaj to, co zawsze robiłem, sprawdzanie. O, przepraszam, uciekłem poza kadr, to nie tak powinno być. 144 415, czyli lokalny beacon i czy odbierzemy go na antenie skromnej, ale zewnętrznej. No, pięknie go odbieramy, czyli jeżeli chodzi o odbiornik, no to tutaj nie mamy specjalnie co się przyczepić. Ogólnie no fajne radyjko, gdyby nie ten problem z nadajnikiem na 2 metry. A teraz jeszcze zrobię jedną rzecz, że chciałbym Wam coś pokazać. Częstotliwość dziwna i po kolei, żeby wszystko było tutaj tak jak trzeba. W tej chwili pokażę Wam tutaj. Jestem 10,3 km od przemiennika w Grodzisku Mazowieckim. W linii prostej oczywiście. Czyli taka jest odległość. Mam tu radyjko, na którym zaraz ten przemiennik uruchomię i zobaczymy, czy to zadziała. No, chyba słychać. Muszę tu się ustawić, żeby go odbierać. Dobrze, jest. Znaleźć miejsce. No, w miarę go. Tak, no, uciekł z kadru, bo chciałem go w kadrze zostawić radio, ale o. No, przemiennik odbiera. I teraz nadam na częstotliwości 140. No, nie będziemy tu przeszkadzać kolegom. Widzieliście, co się stało. Nadając na częstotliwości 143 875 mega, otworzyłem przemiennik będący 10 km ode mnie. No jak to się dzieje? Jakim cudem? No myślę, że niektórzy już wiedzą.
Posłużymy się kalkulatorem. 143 875 razy 3, trzecia harmoniczna, równa się 431 625. Jaka jest częstotliwość przemiennika w Grodzisku? 439 225 minus 7,6. Otrzymujemy 431 625. Czyli nadając tym radiem na częstotliwości 143 875 radio emituje teoretycznie mały poziom, bo tam wychodziło nam niecałe 2 mW, ale jest to wystarczająca moc, żeby otworzyć przemiennik 10 km dalej. Pomyślcie, co robi to radio, nadając mocą ponad pół wata na 290 MB. I gdzie będziecie słyszalni. No i to chyba tyle. Tak pokrótce. Troszeczkę jestem rozczarowany tym urządzeniem, a szkoda, bo zapowiadało się fajnie całkiem. Jeżeli te urządzenia, jeszcze sprawdzimy, bo na pudełku jest, zobaczymy, czy jest na urządzeniu. Jak tu się zdejmuje bateryjkę. No. Powiedzcie mi, jakim cudem to urządzenie ma znaczek CE? Nie mówiąc już o znaczku FCC. Pewnie takim cudem, że do testów zostało dostarczone zupełnie inne urządzenie niż te, które jest tutaj. Być może to jest podróba podróby. No nie wiem, trudno mi naprawdę tu coś powiedzieć. Być może trafią mi się jakieś następne egzemplarze tego urządzenia. To zrobię te same pomiary i zobaczymy, co wtedy z nich wyjdzie. Na tą chwilę, no tym radiem strach jest nadawać w paśmie 2-metrowym. To tyle. Jak macie pytania, zapraszam, zadawajcie w komentarzach. Zapraszam również do oglądania kolejnych filmów, które pojawią się na moim kanale. No i być może już z lepszym sprzętem niż ten radiotelefon. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.